Większość turystów przylatuje na Dżerbę tylko po to, żeby przez tydzień nie wychodzić z hotelu. Ale czy naprawdę warto przelecieć kilka tysięcy kilometrów tylko dla basenu i plaży? W tym odcinku sprawdzimy, co ta słynna tunezyjska wyspa ma do zaoferowania poza ofertą biur podróży. Odwiedzimy najciekawsze atrakcje Dżerby, zajrzymy do klimatycznych miasteczek, zobaczymy miejsca z wielowiekową historią i sprawdzimy, czy ta wyspa rzeczywiście zasługuje na miano najpopularniejszego kierunku turystycznego w Tunezji. Po drodze opowiem też o cenach, transporcie oraz lokalnej kuchni. I podzielę się praktycznymi poradami, które mogą przydać się każdemu planującemu podróż na tę wyspę. Czy Dżerba to tylko kolejny kurort pełen hoteli all inclusive? Czy może jednak kryje się na niej znacznie więcej? Przekonamy się o tym w dalszej części tego filmu. Zapraszam Was na wspólne zwiedzanie jednej z najbardziej znanych wysp Morza Śródziemnego. Na Dżerbę można dostać się na dwa sposoby: mostem bądź promem. Prom odpływa z miejscowości Al-Dżurf. Trzeba tutaj odstać chwilę w kolejce, my już tutaj stoimy jakieś 10 minut, ale chyba zaraz już będziemy wjeżdżać, bo udało się podjechać pod bramkę. Wszystkich tutaj jakichś ciemnoskórych wzięto na bok na szczegółową kontrolę. My po prostu pokazaliśmy paszporty i wjeżdżamy od razu na prom. Tu jest chyba już budka z opłatami. Zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. Jesteśmy już na promie i prom na Dżerbę kosztuje, uwaga, aż 1 złotówkę, 0,8 dinara, i to jest cena za samochód razem z 2 osobami. Więc jeżeli szukacie tutaj taniego rejsu po morzu, no to chyba taniej nie da się znaleźć. I mamy piękne widoki, takie same jak z tych pirackich galeonów, gdzie trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych często za rejs. Na wyspę płynie się 15 minut, prom mieści 20 samochodów. No w sumie czekaliśmy jakieś pół godziny tutaj na wjazd, dlatego że akurat byliśmy ostatnim samochodem, który nie załapał się na poprzedni, no i trzeba było poczekać na kolejny prom. Po wjechaniu na Dżerbę, no wydaje mi się, jakbyśmy wjechali do jakiegoś innego kraju. Jest tutaj całkiem inny klimat, jest czyściej przede wszystkim. Architektura jest taka bardziej przyjemna dla oka, już tutaj był jakiś port rybacki, nawet te stragany są jakoś bardziej ogarnięte. No może będzie tutaj lepiej niż na tej części kontynentalnej. No jakby nie było, jest to najbardziej turystyczna część Tunezji i najbardziej komercyjna, więc zobaczymy, czym to się różni. Jeżeli chodzi o jedzenie na Dżerbie, to kupiliśmy sobie pizzę berberyjską, czyli taka tortilla, w środku jest mnóstwo cebuli z sosem pomidorowym. Także my zostawiamy to kozie, ale Wam być może to posmakuje. Ja się nie odważę, żeby to zjeść. A kosztuje to 2 dinary, czyli niecałe 2,5 złotego. W centralnej części wyspy mieści się miasteczko Dżerba Hut. Słynie ono z murali i wystarczy sobie tutaj pospacerować po mieście. Znajdziemy ich tutaj naprawdę dziesiątki, jak nie setki. Samo miasto jest całkiem zadbane, dużo zabytkowych uliczek, starych kamieniczek, domków z gliny. Jest tutaj gdzie pochodzić i zrobić zakupy. Już na pierwszy rzut oka właśnie widać w pierwszym miasteczku, że jednak ta wyspa różni się od kontynentalnej części Tunezji. To jakbyśmy naprawdę przyjechali do innego kraju. Jest czyściej, przyjemniej. O ile do tej pory na części kontynentalnej nigdzie nie było słychać języka polskiego, tak tutaj już po 3 minutach spotkaliśmy grupę Polek. Takich na oko w wieku po 40, które spacerują sobie radośnie z młodymi Tunezjczykami. Pewnie już jakieś nowe wizy Schengen z tego będą, myślę. Kraje arabskie no, są takim popularnym celem seksturystyki wśród Polek.
Tutaj przyjeżdżają sobie, aby znaleźć arabskiego księcia. Kiedyś rozmawiałem z takim Arabem w Polsce, który był bardzo zdziwiony, że jak to w Polsce żadna kobieta na niego nie zwraca uwagi. Kiedy właśnie mieszkał tutaj, to po prostu był rozchwytywany wśród turystek. Przyjechał do Polski, myślał, że będzie królem życia i okazało się, że żadna kobieta tam na niego nie chce spojrzeć. No takie to dziwne trochę też dla mnie jako faceta, ale może jakaś kobieta się wypowie w komentarzu, dlaczego tak jest. Pierwszy obiad na dżerbie. Postanowiliśmy zjeść, spróbować tunezyjskiej oryginalnej kuchni. Na pierwszy ogień poszła mlokhia. Wygląda to jak takie glony wyciągnięte z wody brudnej morskiej albo z szamba. Są to liście juty. Zupa z liści juty dokładnie i nie smakuje to w żaden sposób. Po prostu nie mam do czego tego porównać, to nie ma smaku. Do tego baba ganoush, czyli pasta z bakłażanów i to jest akurat dobre. To kosztuje około 10 zł, 8 dinarów i grillowana ryba dorada razem z frytkami i jakimiś tutaj takimi sałatkami, warzywami. To jest koszt 20 dinarów. Razem z wodą i napojem gazowanym za to wszystko zapłaciliśmy 35 dinarów, czyli to jest około 40 zł. Tanio jak na najbardziej turystyczne miejsce Tunezji. Oczywiście jest to, można powiedzieć, w głębi wyspy, bo na wybrzeżu, w turystycznych, komercyjnych miejscach te ceny będą oczywiście odpowiednio wyższe. W Dżerba Hud znajduje się też najstarsza synagoga w Afryce, najstarsza zachowana. Akurat ta pochodzi z XIX wieku, ale została zbudowana na miejscu poprzedniej, która pochodziła aż z XVI. I to miejsce, poza tym, że jest ciekawe samo w sobie, to ma dość tragiczną historię, bo tutaj ciągle są jakieś zamachy. No i najczęściej wygląda to w ten sposób, że jeden tutaj z ochroniarzy łapie za broń i strzela do turystów. Na Dżerbie jest społeczność żydowska, mieszka ich tutaj około 1000, ale co roku też przyjeżdżają tutaj na święto w liczbie ponad 10 000. I też doszło do takiej masakry w 2002 roku, kiedy tutaj na teren synagogi wjechała ciężarówka wypełniona gazem. Zginęło wtedy 20 kilka osób, w tym 14 niemieckich turystów. I to miejsce jest dzisiaj bardzo chronione, bo tutaj przechodzimy kontrolę jak na lotnisko. Są takie zapory przed wjazdem, żeby właśnie żadna ciężarówka tutaj nie mogła wjechać. No i oczywiście mnóstwo żołnierzy z bronią, których z wiadomych względów pokazać nie mogę. Ostatni zamach miał tutaj miejsce w 2023 roku. Wstęp tutaj jest za darmo, ale żeby wejść do drugiej sali należy uiścić datek. Wysokość datku jest dobrowolna, ja dałem 2 dinary i gość był zadowolony. I co ciekawe, w synagodze możemy sobie kupić różne tam świecidełka i na przykład wódkę. Bo Żydzi w synagodze piją alkohol i to jest normalne w tej kulturze, więc nikogo to nie dziwi. Z boku jest też hotel dla Żydów, więc tutaj mieszkają, jak przyjeżdżają odwiedzać to święte miejsce. A oto jak wygląda hotel dla Żydów. Nie wiem ile to kosztuje, ale warunki są takie dość spartańskie. Jest tylko łóżko, tu może 2 w sumie spać, albo nawet 3 jak są chłodzi i stolik, żeby sobie postawić flaszkę i wypić. Nawet nie ma tutaj gniazdka, żeby sobie komórkę podładować. No ale w końcu to jest pielgrzymka, a nie w czasy all inclusive, nie? Pokoje nie mają łazienek. Tutaj są wspólne łaźnie. O, tutaj można sobie umyć ręce. Jest takie koryto. No i klozety. No całkiem niezły stan, lepszy niż na pewno tutaj kibli arabskich, tunezyjskich. Są deski sedesowe. Nie jest źle. No i wszystko w ładnym kolorze niebiesko-białym. Teren ten jest otoczony wysokim murem. Są tutaj też takie wieże strażnicze. Teraz tu nikogo nie ma, bo nie ma Żydów. Ale widzę, że jest tutaj hełm, kamizelka kuloodporna. Boją się i tu na pewno też jest wielu agentów. Arabowie chcieliby zniszczyć na pewno to miejsce. Na Dżerbie wybraliśmy sobie hotel w takim starym arabskim stylu. Pokój kosztuje tutaj 42 euro za dobę i w sumie kosztowałby sporo mniej, ale dzięki podatkom, które wprowadzono, tak musimy dopłacić aż 8 euro podatku właśnie za dobę. No i niby oni chcą przyciągnąć tutaj turystów. No ale pokój jest świetny. Jak na razie jest to na pewno najlepszy pokój, jaki do tej pory trafił się w Tunezji. Jednak widać, że ta Dżerba trzyma standard, jest tutaj czysto. No widoku tutaj nie ma, jest taki mały taras, ale pokój jest naprawdę bardzo przyjemny. No i są też kosmetyki. No tutaj to wszystko jest niby w standardzie 4 gwiazdek, ale to w SUS też niby miało 4 gwiazdki, a różnica jest naprawdę kolosalna, więc gwiazdki gwiazdkom nierówne. Okazało się, że w pokoju tu jest mały kotek, ale jest zamknięty. Zaraz ma ktoś przyjść otworzyć.
nawet po nocy lokal przedstawia się całkiem przyjemnie. Jest gdzie posiedzieć, wypić piwo, gra sobie muzyczka. Pewnie jak jest tutaj więcej ludzi, w szczycie sezonu to są jakieś dancingi, są prysznice, można się opłukać od razu po zejściu z plaży. Dać do wody jest bardzo blisko. Plaża jest nawet ogarnięta, widać, że tam jakieś leżaki. Ceny kremów do opalania z filtrem 50, no to mogą tutaj przyprawić o zawrót głowy. Nasza popularna Nivea to kosztuje jakieś 80 zł. Są też jakieś tutaj tańsze za ponad 50 zł, no tak czy siak jest to mega drogo. Paczka chipsów w markecie kosztuje do 3 zł. Tutaj spokojnie sobie kupimy. Paczka Pringlesów znów kosztuje około 20 zł. Litr Absoluta kosztuje jakieś 135 zł. Pół litra będzie kosztowało lekko ponad 7 dyszek. Ale tutaj francuskie wina widzę, że kupimy już za nawet mniej niż 15 zł. Najtańsze za 12 dinarów niecałe. Jest też wódka specjalna dla Polaków. Pół litra kosztuje jakieś niecałe 35 zł, więc no, to nie jest dużo w sumie, podobnie jak w Polsce. A przypominam, że jest to kraj muzułmański, w którym alkohol jest dość ograniczony. Małe piwo 0,24 puszka to jest koszt 2,5 zł. Malutki bek 0,25 to też jest koszt 3,5 zł. I tutaj udało się też znaleźć produkt polski. Wódka z sangrią wyprodukowane w Polsce dla Hiszpanii. Kosztuje to prawie 7 zł. A gdyby ktoś chciał sobie zrobić jajecznicę na przykład w czajniku elektrycznym, tak 15 sztuk jajek kosztuje 13 zł. Ale są i też jajka za mniej jak 10 zł za 15 sztuk. Cała zgrzewka 30 jaj to jest koszt 15 zł. Jak wygląda to mięso, ile kosztuje? No wygląda to właśnie takie jest w formie kiełbas, jak u nas się karmi psy i koty. Nie widać co jest w środku, ale tutaj te wędliny wyglądają podle, jak takie najgorsze jakieś mortadele. I taki pak tej wędliny to jest koszt około 4 zł tutaj za taką tackę. Parówki 3 zł za paczkę dość pokaźną. Molukia to jest taka, nie wiem jak to nazwać, zupa, pasta, sos do mięsa. Jest to robione z liści juty. Smakuje to nijak, ale polecam spróbować, bo to jest ich takie naturalne danie. A to jest taka pasta do szakszułki i to kosztuje około 4 zł. A tutaj kilogram takich nadgniłych jabłek kosztuje około 10 zł. U nas tego się nawet nie zbiera, a tutaj jest to rarytas, owoc importowany. Pół kilograma daktyli kosztuje coś około 8 zł. Mięso można sobie kupić w takiej postaci. Kilogram wołowiny kosztuje około 50 zł. Tutaj jakieś żeberka 35 zł, nie wiem nawet co to jest. Tania jest chałwa, za taką tackę zapłacimy mniej jak 5 zł. Kilogram tutaj wychodzi jakieś 17 zł za chałwę w markecie. Takie sery to może do najtańszych nie należą. Paczka niecałe 5 zł, coś ala nasz taki Hochland. I serki do smarowania kupimy już nawet gdzieś około 3-4 zł. Takie małe jogurty w różnych smakach. Koszt już nawet od 50 groszy możemy sobie tutaj kupić do złotówki. Jadłem na śniadaniach w hotelu coś tego typu, mi to nie podchodzi. Napoje energetyczne w odróżnieniu do innych są dość drogie, bo tutaj nawet ten nasz Tiger to jest koszt prawie 3,5 zł. A inne są powyżej 4, ale są piwa bezalkoholowe. Estrella bezalkoholowa kosztuje 1,50 zł. Była też gdzieś cytrynowa, tutaj nie widzę i ona jest też bardzo dobra. Soki do 4 zł kupimy za litr. Tutaj jest cała półka chałwy. Jak ktoś lubi chałwę, to jest naprawdę bardzo tania. Takie najmniejsze pojemniki można kupić do 5 zł. 5 kg chałwy możemy kupić za 100 zł. To jest nawet taniej, tu nawet wyjdzie taniej jakieś 80 zł. Narodowym takim produktem Tunezji, który jest dodawany praktycznie do każdego dania, jest taka ostra pasta paprykowa harissa. I znajdziemy to i w falafelach, i jako przyprawa do mięs, wszelkich sosów, zup. Tutaj puszka czegoś takiego kosztuje od 3,5 zł za taką większą puszkę. No i polecam sobie coś takiego na pewno spróbować i przywieźć do Polski. Za 2-kilogramową puszkę tuńczyka trzeba tutaj dać około 70 zł, więc to wychodzi całkiem tanio. Zaś 400 gram to jest koszt niecałych 20 zł. Słoik Nutelli 600 gram kosztuje ponad 40 zł, ale są jakieś tutaj ich odpowiedniki, tak więc kupimy do 10 zł taki krem lokalny orzechowy. Jest tego bardzo dużo i są duże pojemności tych pojemników wiaderek. Są tutaj też miody, ponoć tunezyjskie miody są bardzo dobre. Czasem na śniadaniach też w hotelach można spróbować. No i taki klasyczny słoik 500 gram to jest koszt 25 zł ponad.
فرحا على الكف مثل الأعياد. Kiedy zatem najlepiej przyjechać na Dżerbę? Wysoki sezon trwa tutaj w zasadzie podobnie jak w Polsce, od czerwca do września. I wtedy musimy się liczyć tutaj z dużymi tłumami i wyższymi cenami. Ale można przyjechać w listopadzie i jak widzicie, ludzi nie ma. I mało tego, ceny hoteli są teraz niższe. Możemy też sobie ponegocjować już tutaj ostrzej na bazarach, no bo tych klientów jest mniej i każdemu zależy, żeby sprzedać swój towar. Nie lubisz tłumów, nie lubisz przepychać się między tymi ludźmi, no to polecam wybrać się tutaj w kwietniu, maju bądź październiku, listopadzie. I wtedy będzie na pewno dużo przyjemniej. Najlepiej zachowaną twierdzą na wyspie jest zamek El Kebir. Ekskluzywna marina na Dżerbie, wraki łodzi, że tutaj też dbają mocno o porządek. Obok są ekskluzywne hotele, knajpy. No, rybołówstwo już się nie opłaca, bo po co? Skoro można zarobić na turystach, prawda? Z tym, że turyści sobie siedzą, na przykład tutaj w eleganckiej knajpce i wąchają zapachy tutaj z tego wysypiska śmieci. Jest tutaj mnóstwo jakichś pułapek na kraby, ryby, coś tam pewnie łowią. I jeszcze do tych restauracji wszystkich ktoś to musi zaopatrzyć, ale nie widać tu nikogo, pomimo że jest normalny dzień pracy. W marinie też stoją statki wycieczkowe wzorowane na pirackie i można tutaj przepłynąć się kawałek po morzu. Od razu w pakiecie często mamy jakiś lunch, czy imprezę przy rytmach disco polo nawet. Dookoła wyspy statki nie opłyną, bo tak de facto naprawdę to nie jest wyspa, tylko już półwysep, bo została połączona groblą ze stałym lądem, po której dziś można tutaj dojechać. Przy wejściu do mariny znajduje się niepozorny taki obelisk i jest to miejsce, w którym rozegrała się wielka bitwa pomiędzy Hiszpanami a Turkami w 1560 roku. I tutaj ofiar było tak dużo, że usypano później z ich czaszek 3-metrową wieżę. Wygrali Turcy, ku przestrodze właśnie usypali tutaj wieżę czaszkową, aby inni, którzy próbują najeżdżać tą wyspę, wiedzieli, co ich czeka. I ta wieża stała do 1848 roku, po czym sułtan nakazał ją usunąć, postawił taki tutaj monument, który stoi do dziś. Jest to chyba najstarszy pomnik na wyspie. W suku na Dżerbie znajduje się kitark rybny. Możemy sobie tutaj wybrać rybę i tutaj obok nam usmażą i oprawią w dodatki jakieś frytki, zieleninę. I tutaj sobie leżą te ryby wśród tych właśnie much. Wybieramy konkretną sztukę albo krewetki. Na wyspie znajduje się też Muzeum Etnograficzne i możemy tutaj dowiedzieć się o historii wyspy, kulturze lokalnego ludu, bo różni się to jednak troszkę od części kontynentalnej, więc mamy tutaj całą Dżerbę w pigułce. Wstęp do muzeum kosztuje 8 dinarów, czyli około 10 zł i widać, że muzeum jest w miarę nowoczesne, tak odstaje od tego, co widać na normalnej ulicy. Znajduje się tutaj też rekonstrukcja pokoju nowożeńców. Jest łoże, salon, lustro, skrzynia na cały dobytek z domu i tam na górze posłanie dla dziecka. No i to wystarczyło w tych domach. Na dzisiaj mamy tyle rzeczy i ciągle nam mało. Na terenie muzeum znajduje się też stary zabytkowy meczet i znajduje się tutaj też mauzoleum, gdzie chowano jakichś sułtanów. Ale tak to wyglądało i jak na Tunezję to jest to nawet całkiem okazałe. A jak wyglądają plaże na Dżerbie? No jak widać, są piaszczyste przede wszystkim. Jest piękny, żółty piasek, że tam troszkę czasem pomieszany ze śmieciami czy kamieniami. To już jest normalne dla krajów arabskich, ale w porównaniu do plaż na kontynencie, tak te naprawdę przebijają je kilkukrotnie. Całkiem niezła infrastruktura, tutaj te hotele są, widać, że na wysokim poziomie, dostosowane pod europejskiego turystę. Zupełnie też inna bajka niż te, w których spaliśmy na kontynencie, które były typowo widać pod Afrykańczyka. Tutaj też dużo barów plażowych, jakichś dyskotek. Można tutaj kupić alkohol w sklepach też powszechnie, co na kontynencie jest utrudnione trochę. Widać, że jest to przygotowane pod typowego resortowego turystę. Ale przechadzają tu się jeszcze co jakiś czas turystki z Europy w towarzystwie młodych Muhammedów albo Mokebe gdzieś z regionów subsaharyjskiej Afryki.
Tradycyjnie w każdym kraju przeprowadzam dla Was test lokalnego piwa. Zakupiłem wszystkie piwa tunezyjskie, jakie udało mi się znaleźć w hipermarkecie Jean. Nie ma ich za dużo, stąd mogę przetestować wszystkie. Niestety piwa są tutaj w takiej malutkiej puszetce 0,25 litra, takich samych jak u nas są sprzedawane energetyki. Więc to jest takie piwo chyba dla kobiet albo dla dzieci, no bo nie uwłacza pić po prostu takie malutkie. To jest na jednego łyka. 619. Smakuje jak rozwodnione szczyny. Jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to do polskiej Tatry. Kolejne piwo Stella Gold. I to piwo chyba najbardziej jak na razie z tych piw przypomina w ogóle piwo. Ma całkiem niezły smak. Stella występuje też w wersji original i to również nie ma żadnego smaku. Jest to piwo wodniste, jakbyśmy pili wodę z kibla po prostu zabarwioną czymś żółtym. Piwo Celestina w wersji lemonowej i to piwo jest akurat bezalkoholowe, ale naprawdę smakuje wyśmienicie. Na takie ugaszenie pragnienia w gorący dzień można jeszcze prowadzić samochód po tym. Zresztą w zasadzie wszystkie te piwa, nie wiem, może jakbym wypił 20, to bym poczuł. Niby tu jest 5% alkoholu. Wydaje mi się, jakby te piwa były bezalkoholowe. Celtina Deluxe. Jak dla mnie bez smaku. Wodniste, tak jak i tutaj te pozostałe. I zostało jeszcze jedno piwo Elbeja. Chyba jeszcze gorsze niż poprzednie. Jedyne piwo zdatne do picia z tunezyjskich to jest Stella Gold. Nie jest to może mistrz smaku, ale da się to wypić. Cała reszta według mnie jest po prostu sikacz, nie nadający się do niczego. Nie spodziewałem się za wiele po kraju, który nie ma tradycji spożywania alkoholu, ale to wszystko jest prawdopodobnie na recepturze francuskiej, a Francuzi, jak wiemy, też dobrych piw nie potrafią robić, więc nie ma się co spodziewać tutaj fajerwerków. Czy na dżerbie jest bezpiecznie? Chyba tak, w odróżnieniu od części kontynentalnej nie widać tutaj policjantów, żołnierzy z bronią i tak dalej. Myślę, że zadbali tutaj o bezpieczeństwo, są weryfikacje na 2 możliwych drogach wjazdowych na wyspę. Tam wszyscy są skrupulatnie sprawdzani, żeby nie dostawał się tutaj element niepowołany. Nie kręcą się żadne podejrzane typy. Można sobie spokojnie chodzić nocą czy za dnia, nikt tutaj też nie zaczepia. Ludzie są tutaj bardzo mili. Nie ma też jakiegoś ortodoksyzmu muzułmańskiego, czyli każdy tutaj chodzi jak chce, można się wyrozbierać. Nikt się krzywo na to nie patrzy, tak jak w innych krajach arabskich. To jest tutaj pod tym względem akurat całkiem europejsko. Jeśli chodzi o ruch drogowy na wyspie, to też jest tutaj dość znikomy, więc spokojnie można sobie wynająć czy to auto, czy skuter i można tutaj pojeździć, pozwiedzać tą wyspę. Na zwiedzenie wyspy tych takich najciekawszych atrakcji spokojnie wystarczy 1 dzień, żeby objechać wszystko dookoła. Jeżeli chodzi o aktywności i atrakcje, no to też jest ich tutaj bez liku. Można skorzystać z różnych sportów wodnych, m.in. parasailing, są też wodne parki rozrywki, jest farma krokodyli, można się przejechać na wielbłądzie, na koniu po plaży. No my nie korzystamy z tego typu atrakcji, więc ja wam tego pokazywać nie będę, ale jak ktoś lubi taką tanią rozrywkę dla ubogich, tak jest tutaj powszechnie i szeroko dostępna. Kolejnym wartym odwiedzenia miasteczkiem na dżerbie jest Midun. Słynie ono z wyrobów garncarskich. Tutaj jest właśnie wiele zakładów rzemieślniczych. Można sobie też takie zwiedzić i zobaczyć, jak to jest produkowane. No i kupić tutaj wiele właśnie wyrobów glinianych, mist, banków, kubków, ale to kupimy w zasadzie w całej Tunezji. Wszędzie wygląda to podobnie. Nasz dżerba szczególnie nie urzekła, ale jeśli zależy Ci na wypoczynku w Tunezji, tak będzie to zdecydowanie najlepsze miejsce zarówno na skorzystanie ze zorganizowanego wypoczynku przez biuro podróży, jak i na trip na własną rękę. Na wyspę można dolecieć w sezonie bezpośrednio z wielu polskich lotnisk.
samolotami czarterowanymi przez biura podróży. I zapewne będzie to znacznie tańsza alternatywa niż w czasy nad Bałtykiem. A dodatkowo w tym przypadku mamy gwarancję dobrej pogody. Na wyspie można wynająć też auto i zrobić sobie po niej krótki objazd. Wyspa jest niewielka, więc wszystkie najważniejsze atrakcje zwiedzimy w ciągu jednego dnia. Ale warto udać się także na stały ląd, do kolejnych ciekawych i bardzo niezwykłych miejsc, które zobaczycie w następnym odcinku. Auto wynajmiecie sobie przez stronę, do której link zostawiam wam w opisie tego filmu. Na koniec możecie podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzu i zostawić łapkę w górę dla zasięgu. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym przemierzymy tunezyjską pustynię, pełną niezwykłych miejsc. I jak dla mnie będzie to najlepszy odcinek tunezyjskiej przygody. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!